Dzień dobry. Studnia 18 metrów bez świdra i szlamówki w 2 godziny za 200 zł, z czego 100 zł to koszt wypożyczenia pompy, a drugie 100 zł to koszt rur osłonowych. Co jest potrzebne? Mocna motopompa o faktycznej wydajności 1000 litrów na minutę do brudnej wody, 3-calowe węże, gumowce, trochę wody na start i jedziemy. Grunt ilasty, bardzo przykry, iły kończą się na 8 metrach, a nam potrzebna studnia do gruntowej pompy ciepła. Wiadomo, metod jest wiele, oto jedna z nich, zapożyczona zresztą od użytkownika stepujący budowlaniec. Pozdrawiam, bo czerpałem z wiedzy pełnymi garściami. Zasada jest prosta, ale niekoniecznie będzie działać wszędzie. Może nie działać w gruntach chłonnych, takich jak żółtoziem, bo do takiego w cudzysłowie wiercenia będzie potrzebny duży zasób dodatkowej wody, gdyż w gruncie chłonnym woda służąca do wyciągania urobku będzie dość szybko w tajemniczy sposób znikać. Czyli woda drąży studnię, wypłukuje nam urobek, czyli grunt i co ciekawe, unoszone są spore kamyki. Poniżej warstwy iłów mamy już piękny, plażowy piasek. Zredukowaliśmy obroty, bo i tak pompa na takich robi robotę. Jeśli chodzi o część filtrującą, to będzie to filtr jak najbardziej klasyczny. Rura nawiercona i do tego okręcona podwójnie siatką studniarską. I test. Czy ściany naszego odwiertu się nie zapadły? Tu pierwsza część rur osłonowych, 10 metrów. A tu kolejne 10 metrów rur. Mamy już w zasadzie zakończoną pracę. Pozostanie obsypać rurę osłonową, by odciąć wodę z nadwarstwy iłów od wody z głębszych warstw. Później wykop dla linii, oczywiście poniżej strefy przemarzania gruntu. Następnie pół metra nad linią wody niebieska folia kablowa i do domku. A dziś to tyle. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.